przemysł naftowy narodził się na Podkarpaciu. Jednym z jego ojców wynalazców jest Ignacy Łukasiewicz. Zaczynamy podróż po miejscach, gdzie Łukasiewicz kiedyś urodził się, mieszkał, pracował oraz spotykał się z przyjaciółmi. Wynalazca lampy naftowej urodził się 8 marca 1822 roku na ziemi rzeszowskiej, w małej galicyjskiej wiosce Zaduszniki. Jesteśmy w Łańcucie. To piękne miasto, w którym kiedyś pracował młody farmaceuta Łukasiewicz. Jesteśmy na ulicy Wałowej, w miejscu, gdzie znajdowała się apteka założona około 1830 roku przez farmaceutę Antoniego Swobodę. Ta apteka mieściła się w parterowej, drewnianej, krytej gontem chałupie. Oczywiście na zapleczu posiadała coś w rodzaju laboratorium. W roku 1836 przyjeżdża tutaj na praktykę młody 14-letni chłopiec, który nazywa się Ignacy Łukasiewicz. Po 4 latach nauki w gimnazjum rzeszowskim, a więc podstawy chemii już znał. I tutaj kontynuował tę swoją pasję, pracując, produkując leki, oczywiście pod okiem swojego pracodawcy, czyli pana Antoniego Swobody. A gdzie tutaj była apteka? Apteka stała w ciągu drewnianych domów, których dzisiaj już tutaj nie ma, na skraju dawnych wałów, więc w miejscu vis-a-vis tego, którego się znajdujecie, mieściła się właśnie ta drewniana, niepozorna chałupa mieszcząca aptekę z całym swoim zapleczem. Czy Łukasiewicz mógł pracować w wieku 14 lat? Łukasiewicz był zmuszony do podjęcia pracy dość wcześnie, z tego względu, że jego rodziny nie było stać na opłacenie mu nauki. Mógł tę naukę jeszcze kontynuować, gdyby nie ta trudna sytuacja materialna, ale tak też w zwyczaju było, że tę naukę zaczynało się właśnie w takim wieku nastoletnim. Ale wąsy. Jakby ktoś ogonka ci urwał i sobie tutaj przykleił kropelką. A kto pomieścił tą tablicę? Powiesili ją mieszkańcy Łańcuta, którzy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że Ignacy Łukasiewicz nie jest osobą obcą Łańcutowi. Był wielkim patriotą, człowiekiem, który postanowił sam osobiście zawalczyć o wolność dla swojego kraju. W tym budynku Ignacy spotykał się z kolegami i koleżankami, gdzie zapewne prowadził bardzo ciekawe dyskusje i rozmowy. Jesteśmy w takim miejscu, w którym Łukasiewicz niejednokrotnie gościł. Tutaj przez pewien czas mieszkał jego bardzo dobry przyjaciel, Aleksander Tarłowski, który stał na czele łańcuckich spiskowców. Proszę Pani, a co to jest spiskowiec i przeciwko mu oni spiskowali? Spiskowano przeciwko władzom austriackim. Łukasiewicz żył w czasach, kiedy Polska była pod zaborami. My podlegaliśmy zaborowi austriackiemu, no i spiskowaliśmy, czyli sprzeciwialiśmy się tejże władzy, która została tutaj wprowadzona wbrew woli Polakom. Łukasiewicz przeprowadzał tu eksperymenty? Praca farmaceuty w ogóle polegała na przeprowadzaniu eksperymentów, na ciągłym testowaniu, na próbach wynalezienia czegoś lepszego. Także na pewno to był człowiek, który właśnie tutaj zaczął swoją przygodę jako wynalazca. Okolice Krosna, Jasła i Gorlic są związane z postacią Ignacego Łukasiewicza. W Krośnie Łukasiewicz również prowadził działalność farmaceutyczną. Na jednej z centralnych ulicy miasta miał własną aptekę. Muzeum w Bóbrce imienia Ignacego Łukasiewicza znajduje się pod Krosnem. Muzeum powstało w miejscu, które kiedyś było jedną z największych kopalni czarnego złota – nafty.
do czego służy? Laboratoryjne sprzęty i właśnie za ich pomocą dokonywano destylacji ropy naftowej. Oddzielano od niej poszczególne składniki. To wygląda tak jak w bajkach, na przykład Pasmer robi esencję. Tan. A ma on upamiętniać datę powstania kopalni oleju skalnego w Bóbrce. Ktoś odczyta tutaj napis na tej tablicy? Dla utrwalenia pamięci założenia kopalni oleju 54 Ignacy Łukasiewicz. Ale tam są bardzo ciekawe litery. Gdzie to jest po pierwsze? Pamiętasz? Łukasiewicz. Tak. Patrona naszego muzeum, jednego z założycieli kopalni ropy w Bóbrce. Właśnie tutaj były naprawiane, przygotowywane do pracy wszelkie narzędzia potrzebne przy pracy na kopalni. Takie młoty nazywano babami kopalnianymi. Zobaczcie, jakie są duże, na pewno bardzo ciężkie. Nie da rady. Właśnie dlatego one były tak podwieszane. I co teraz robimy? Przekrywamy kominkiem. Tak jest. Przekrywamy kominkiem. Proszę pani, a która z tych lamp jest najstarsza? Najstarsza jest ta, która stoi na biurku, a reszta z naszych lampek pochodzi mniej więcej z tego samego okresu, z przełomu XIX i XX wieku. Za dużo zatankowali. Taki rachunek będzie. Dlaczego tutaj jest tabliczka z napisem strefa zagrożona wybuchem 2? Takie miejsca, gdzie wydobywa się gaz ziemny, gdzie jest ropa naftowa, muszą być odpowiednio oznaczone, żeby ludzie wiedzieli, że jest tutaj takie niebezpieczeństwo. Tutaj rzucić zapałkę, to mogliby... Tutaj myślę, że nie. Myślę, że do takiego niebezpiecznego wydarzenia by nie doszło, ale mimo wszystko musi być ona oznaczona. W Zręcinie odnaleźliśmy miejsce pochówku twórcy przemysłu naftowego Ignacego Łukasiewicza. Obok cmentarza znajduje się kościół, którego Łukasiewicz był jednym z fundatorów. Na koniec zawitaliśmy do Politechniki Rzeszowskiej imienia Łukasiewicza, gdzie poznaliśmy rektora profesora Piotra Koszelnika. Dlaczego ta Politechnika nazywa się
Politechniką Łukasiewicza? Nazwę Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza wprowadzono pewnie gdzieś około 50 lat temu. To jest bardzo dawno, ja mam tyle lat właśnie. Więc wtedy postanowiono, że trzeba dla uczelni, która tu powstaje w Rzeszowie, stworzyć patrona, z którym będzie się można identyfikować, będzie można go naśladować. Uznano, że będzie to Ignacy Łukasiewicz, osoba, która była związana z Rzeszowem, którą można nazwać wynalazcą, czyli osoba, która zajmowała się techniką. A my, jako uczelnia Politechnika Rzeszowska, zajmujemy się techniką właśnie. Zajmujemy się mechaniką, chemią, budownictwem, elektrycznością, informatyką i tak dalej. I dlatego też ten patron, Ignacy Łukasiewicz, dla takiej uczelni to patron dobry i można się na nim wzorować. A czy teraz na tej uczelni jest to ktoś tak mądry jak Łukasiewicz? Z pewnością mamy bardzo wielu mądrych ludzi, którzy próbują rozwiązywać różnego rodzaju problemy, ale Łukasiewicz żył ponad 100 lat temu, trochę w innych warunkach, więc pewnie trudno się porównywać, pewnie nawet nieskromnie, ale mam nadzieję, że potencjał w jakiejś grupie pracowników Politechniki Rzeszowskiej jest taki sam jak w Ignacym Łukasiewiczu przed przed tą ponad 100 lat. A teraz zapraszam Waszych rodziców na drugi filmik dla dorosłych.